Witam Was z pięknej Warszawy. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł, gdzie się znajduje, czy wiecie może, co to za miejsce. Jeśli nie, to są to Łazienki Królewskie, które mogliście już kiedyś zobaczyć w jednym z moich filmików, w którym opowiadałam Wam wszystko o łazienkach. Tym razem nie będzie konkretnie o łazienkach. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym pięknym warszawskim parku, to odsyłam Was już do tamtego filmiku. Dzisiaj jest specjalny dzień, bo dzisiaj spotykamy się z moimi patronami. Co jakiś czas, kiedy jestem w Warszawie, organizujemy spotkanie na żywo i właśnie dzisiaj jest taki dzień, więc nie mogę się już doczekać, aż się z Wami wszystkimi zobaczę. Dzisiaj jest też specjalny dzień, może zastanawiacie się, co robi żonki na mojej kurtce. Jest to specjalny symbol, który upamiętnia rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim i dzisiaj właśnie jest 83. rocznica, więc możecie sobie wykalkulować, że to powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Z tej właśnie okazji niedawno, bo w południe chyba o 12 dokładnie zawyły syreny w Warszawie i wiele osób zatrzymało się z tej okazji na minutę, żeby upamiętnić to wydarzenie. To co? Mam nadzieję, że miło spędzimy ten dzień z patronami i zabieram Was też na spacer przy okazji po Warszawie. Czas się jeszcze posilić przed spotkaniem z patronami, więc wstąpiłam do baru mlecznego. Nie wiem, czy znacie bar mleczny Prasowy, ale to chyba najbardziej kultowy taki bar mleczny w Warszawie, jeden z najstarszych, więc jeśli będziecie kiedyś w Warszawie, to koniecznie wstąpcie. Więc szybko zjem pierogi ze szpinakiem, które na mnie czekają, a potem ruszam już na spotkanie. Stąd mam dosyć blisko, bo spotykamy się przy Placu Konstytucji. Więc jest to około 15 minut na piechotę, także nie mogę się doczekać już tego spotkania i tego przyjemnego spaceru, bo dzisiaj w Warszawie jest naprawdę piękna pogoda, jak mogliście zobaczyć w poprzednich ujęciach z Łazienek Królewskich. Przygotowałam różne gry, więc myślę, że będzie bardzo fajnie. Mogę Wam je zresztą pokazać. Na początek wszyscy będą się przedstawiać z M&M'sami, na pewno znacie te czekoladki, mają różne kolory, więc do każdego koloru przypisałam jedną kategorię i w zależności od tego, jaki kolor nam wypadnie, mówimy o sobie z tej właśnie kategorii. Na przykład, nie wiem, o czasie wolnym, czy o jedzeniu i tak dalej. Kolejną rzeczą jest gra, która się nazywa Gra na czas, ale oczywiście nie będziemy grać na czas, żeby nikogo nie stresować. Są różne pytania i różne kategorie. Na przykład odkrywamy jedną kartę, tu mamy coś, co rośnie i musi być z literą N na końcu. Na przykład tulipan, jakiś kwiat, czy może być jakieś warzywo, jakiś owoc, coś, co rośnie. Więc myślę, że dzięki tym kartom bardzo sobie poćwiczymy język polski, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy wszystkim się będzie podobało. I ostatnią grą, którą przygotowałam, jest gra w doble, może już ją znacie, bo jest to dosyć taka kultowa gra w różnych krajach. Grałam w nią we Francji właśnie ze znajomymi i jest to taka gra, która polega na tym, że też szukamy jakiegoś obrazka. Na przykład widzimy tutaj obrazki, które są położone na stole, a my na naszej karcie mamy koniczynę. O, koniczyna jest taka sama, więc musimy jak najszybciej powiedzieć koniczyna i położyć na tej karcie, która leży na stole. To jest koniczyna dla tych z Was, którzy nie wiedzą. Więc myślę, że to też będzie dobrą praktyką różnych słówek po polsku. Oczywiście będziemy na początek wszystkie te słówka wyjaśniać. One są tu nawet wypisane w instrukcji, więc specjalnie wzięłam instrukcję, żeby wszyscy mogli widzieć te słowa też napisane po polsku. Także myślę, że będzie to ciekawa gra. Generalnie nie jestem znawczynią gier planszowych, także zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, już niedługo tam idziemy, a ja szybko zjem moje pierogi, bo zaraz wystygną i zaraz zresztą już muszę wychodzić. I jesteśmy już w miejscu, w którym odbędzie się spotkanie. Oczywiście przyszłam trochę wcześniej przed resztą osób.
Wybrałam jedną z kawiarni w Warszawie, w której jest też księgarnia w ogóle i która jest znana z tego, że są tu organizowane różne wydarzenia z autorami, z pisarzami różnych książek. Dlatego wydało mi się to ciekawą opcją na nasze spotkanie. I tak, czekam, aż ktoś przyjdzie i będziemy mogli zaczynać nasze spotkanie. Pajęczyna, larwka, bałwan, marchewka, dęki, ogień do ogniska, woda kropla, łotek, znak zapytania, samochód, kotwica, pomarańczowy lubek, pierniczek, ale możecie powiedzieć człowiek, to też możecie powiedzieć co chcecie, co widzicie, koń albo skoczek, a tak jak gramy to mówimy skoczek. Tego na czas może zróbmy to po kolei tym razem. Nie? Chyba, że ktoś nie będzie wiedział i się poddaje. Banan, co rośnie? Tak, super, banan, coś co rośnie. I już po spotkaniu było naprawdę bardzo, bardzo fajnie spotkać się z tymi wszystkimi osobami, które zwykle widzę online, więc to, co chyba lubię najbardziej w tych spotkaniach, to to, że wreszcie spotykam Was na żywo, że te twarze, które widzę zdalnie, które widzę na komputerze, stają się takimi rzeczywistymi twarzami i stają się rzeczywistymi ludźmi, więc to było cudowne. Cudownie było poznać też nowe osoby, bo za każdym razem na te spotkania mam wrażenie, przychodzi ktoś nowy. Oczywiście są też osoby, które przychodzą za każdym razem regularnie, ale są też osoby, których jeszcze nie znałam, dlatego cieszę się, że mogliśmy porozmawiać po polsku, o Polsce i nauczyć się czegoś nowego. Gry też się udały, więc jest to coś, co na pewno będę kontynuować na kolejnych spotkaniach. Zarówno ta, którą pokazywałam Wam o poznawaniu się, jak i te dwie kolejne, bardziej już towarzyskie, były strzałem w dziesiątkę, jak to mówimy po polsku. Bardzo, bardzo się cieszę, że uczestnicy też podeszli do nich bardzo spontanicznie i bezstresowo, miałam wrażenie, więc ten polski też dało się poćwiczyć dzięki grom i na luzie zupełnie, tak jakbyśmy byli na właśnie takim spotkaniu towarzyskim jako paczka przyjaciół i to uwielbiam. I myślę, że właśnie w ten sposób trzeba uczyć się polskiego. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie wie, jak się uczyć, jeśli macie jakąś blokadę, czujecie, że macie blokadę, to znajdźcie sobie znajomych, przyjaciół, z którymi możecie rozmawiać po polsku, bo to jest właśnie to, co nas odblokowuje, kiedy jesteśmy w takiej strefie, w której czujemy się bezpiecznie, gdzie jesteśmy wśród ludzi, z którymi czujemy, że możemy popełniać błędy, że nie będą nas oceniać, że będą nas wspierać w tym, co mówimy i w tym, co robimy. Także to jest moja rada dla tych z Was, którzy chcą się uczyć polskiego albo jakiegokolwiek innego języka. Wiem, co mówię, bo sama tak mam z innymi językami. Dostałam nawet prezent od jednej z osób, więc bardzo, bardzo było miło. I no cóż, mogę Was tylko zaprosić na kolejne spotkania, które będę organizować w Warszawie albo w innych miejscach. To jeszcze przemyślę, bo mam jeden pomysł, który świta mi w głowie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten filmik. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyszli na spotkanie i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach na żywo. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!